Od czasu do czasu, choć nieczęsto, tak dla równowagi psychicznej, lubię sobie odpalić bardzo melodyjne granie. Pamiętam, że gdy kupiłem ten album, szczena opadła mi do podłogi. To naprawdę świetny, debeściarski debiut. A albumem tym jest Children of Bodom – Something Wild. Zespół zostaje założony w 1993 roku w fińskim Espoo jako Inarted z inicjatywy gitarzysty Aleksiego Laiho oraz perkusisty Jaski Rattikainena. Do 1997 roku nagrywają 3 demówki, a później zmieniają nazwę na Children of Bodom, która była zainspirowana słynnym morderstwem z 1960 roku, gdzie nożownik nad jeziorem zaciukał 3 młodzieńców, zaś 4 trafił do psychiatryka i mówił, że cały czas widzi mrocznego kosiarza. Ten mroczny kosiarz z nad jeziora Bodom staje się symbolem zespołu. W 1997, a na świecie w 1998 ukazuje się ich debiut Something Wild, który trafia na 20. miejsce najpopularniejszych albumów w Finlandii. Co ciekawe, chłopaki mieli wtedy po 17-18 lat. Something Wild wręcz kipi młodzieńczą energią. Pełno tutaj melodyjnych popisów gitarowych, klawiszowych. To jedna wielka ściana dźwięku uwolniona przyciskiem play na odtwarzaczu. Stylistycznie jest to mieszanka wielu gatunków. Dla jednych będzie to melodyjny death z elementami black, dla innych thrash, a jeszcze inni stwierdzą, że jest to power metal z elementami neoclassical. I w zasadzie wszyscy będą mieli rację. Różne gatunki metalu zostały tutaj połączone w umiejętny sposób tymi świetnymi riffami i pasażami klawiszowymi, których prędkości przyprawiają o zawrót głowy. Bardzo podobają mi się również wstawki zaczerpnięte z muzyki klasycznej, a które pojawiają się w utworach, na przykład twórczości Bacha. Daje to niesamowicie oryginalne i świeże podejście do dźwięków zawartych na albumie. Jeżeli chodzi o gitary, to Aleksi był uważany przez krytykę i przez fanów za jednego z najlepszych gitarzystów, więc możecie się tu spodziewać miliona riffów, które wzajemnie się przenikają i które z łatwością zapamiętujemy. Jednak nie myślcie, że jest to takie lajtowe granie. Jest tutaj wiele pazura połączonego z energią i wściekłością metalu. Tak naprawdę mamy tutaj do czynienia ze wspaniale napisanymi utworami i bardzo dojrzałymi, a nie jakimś marnym dziadostwem. Kompozycje ocierają się wręcz o muzykę orkiestracyjną, takie są również aranże, bardzo symfoniczne, pełne klawiszy, które brzmią wręcz fenomenalnie. Wokale zaś ocierają się o black, są krzykliwe, coś w stylu dissection. Co do tekstów nie będę się wypowiadał, ponieważ według mnie są dość osobliwe, ale ich brzmienie dobrze koresponduje z zawartością muzyczną. Co do produkcji, to gitary i klawisze brzmią dobrze i wraz z wokalem zostały wysunięte do przodu. Zaś perkusja brzmi trochę gorzej, ale myślę, że taki był zamysł twórców, że to co najlepsze na albumie powinno być lepiej słyszalne. Something Wild to tytuł bardzo dobrze pasujący do albumu. Te prześcigające się melodiami pasaże sprawiają, że album trwa tylko 32 minuty. Tak wszystko na nim zostało skondensowane, jednak w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. A jeżeli komuś mało, może wcisnąć play i rozpocząć przygodę muzyczną jeszcze raz. W 1997 roku oryginalność była już trudna do osiągnięcia. Jednak Finowie poradzili sobie z nią ze stylem i wdziękiem, tworząc dzieło wręcz doskonałe. Wielka szkoda, że Aleksi zmarł w 2020 roku. Napalm Records podało, że zmagał się z długoletnią chorobą. Możemy się tylko domyślać, o jaką chorobę chodzi. Pozostawił jednak po sobie spuściznę, która jest wspaniała, a niewielu tutaj na ziemi ma taką możliwość. No dobra, to posłuchajmy teraz fragmentów tej fenomenalnej płyty. Dead Night Warrior to idealny kawałek na rozpoczęcie heavy albumu. Pokazuje słuchaczowi, z czym będzie miał do czynienia przez najbliższe 30 minut, czyli ciężar, prędkość i popisy gitarowo-klawiszowe. In the Shadows rozpoczyna się pięknym basowym wstępem poprzecinanym klawiszowym atakiem. W kawałku tyle się dzieje, że w każdych 10 sekundach jest tyle wszystkiego, że aż łeb pęka. Wolno, szybko, przyspieszenie, zwolnienie, cisza, atak. Po prostu miód na uszy. The Nail kontynuuje fuzję neoclassical thrash speed metalu. W środku genialna solóweczka na klawiszach o brzmieniu klasycznym.
Ilość riffów to jest istna zamieć, która atakuje nasze mózgi z każdej strony. Utwór Touch Like Angel of Death zdecydowano się umieścić na końcu i bardzo dobrze, gdyż jest rozbudowany i zmusza słuchacza do tego, by odpalił płytę jeszcze raz. W środku świetna melodyjna solówka i gotyckie klawisze w stylu Kinga Diamonda tworzą niesamowity klimat tego kawałka. Czas przyjrzeć się okładce i wkładce. Na okładce ponury żniwiarz stojący na tle wyschniętego jeziora z wyciągniętą ku nam dłonią i kosą na plecach, jakby zapraszał nas na spacer w stronę drugiej strony, by potem ściąć nam łeb. Całość w tonacji czerwono-czarno-białej, na górze nazwa zespołu i tytuł. Wkładka składa się z elementów wziętych z okładki. Na pierwszej tekst do ostatniego utworu Touch Like Angel of Death. Nie wiem dlaczego akurat do tego, może jakiś ważny. Na kolejnej nad dłońmi skład zespołu, gdzie płyta została nagrana, kto był kompozytorem i inżynierem dźwięku oraz podziękowania. Dalej fotki składu zespołu w sepi. Na stronie zamykającej wkładkę tytuły utworów wraz z czasami trwania. Na czarnej płycie CD jest stworzony taki wir z pomarańczowych dłoni żniwiarza. Pudełko zamyka strona z tytułami oraz czasami trwania utworów oraz logo Nuclear Blast. Something Wild to album niemalże wirtuozerski. Dużo na nim trudnych technicznie zagrań, mimo to zadziwiają one swoją lekkością. Połączenie heavy metalu z muzyką klasyczną wyszło tutaj nad wyraz dobrze. Album po prostu jest ponadczasowy i trzeba docenić wielki talent kompozytorski tak młodych ludzi. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!